Hej, cześć i czołem! Witamy w naszej stajni. Pojawił się w niej od niedawna niebieski motocykl, który nosi nazwę Suzuki GSX-R 750. Jeżeli chcecie wiedzieć, dlaczego go kupiliśmy i jakie jest nasze zdanie na jego temat, to zapraszam do oglądania. No dobra, pewnie wszyscy jesteście zaskoczeni, że facet, który wcześniej jeździł chopperami, cruiserami, potem nakedami, nagle w swojej stajni zapragnął posiadać motocykl sportowy. I to jeszcze GSX-R 750, kultowy pojazd, który od 1985 roku rewolucjonizuje sportowe zmagania, ponieważ tak naprawdę nie mieści się ani w klasie 600, ani w klasie litr. Okazuje się, że jeżeli jesteście na pewnym etapie rozwoju motocyklowego, chcielibyście pojeździć motocyklem na torze, to chopper, cruiser, naked czy nawet skuter na pewno się tam odnajdą i na pewno można mieć tonę frajdy z tego, ale genetycznie to właśnie konstrukcja motocykla sportowego daje najwięcej możliwości edukacji. A to, co mnie interesuje najbardziej teraz, jako 47-latka, to edukacja motocyklowa. I motocykl, który waży 190 kg i ma 148 koni, jest dla mnie teraz bardzo dużym wyzwaniem. Ale historycznie zatoczmy teraz ten krąg. Mamy rok 1985, pojawia się pierwszy GSX-R 750 i nikt nie rozumie, dlaczego to nie jest 600, ani nie jest to litr, a jest to motocykl, który sprzedaje się na tyle dobrze, że powstało jego 12 generacji. I Final Edition, ostatnia generacja, która była ewoluowana przez Suzuki, to jest dokładnie ten motocykl, który przed Wami stoi. 2011 rok, koniec. Nie będzie dalej rozwoju tego motocykla, więc jeżeli jesteście fanami marki i chcecie kupić sobie GSX-R, to od 2011 roku do końca będzie to ten sam motocykl. Ale uwaga, ostrzeżenie, jeżeli chcecie europejski model, to w 2016-2017 roku norma emisji Euro skasowała ten model i potem już sobie możecie je ciągnąć ze Stanów. Przed Wami stoi replika malowania MotoGP, ponieważ w 2015 roku Suzuki wróciło do właśnie tego współzawodnictwa i wyprodukowało sobie taką generację malowań tego motocykla i zarówno 600, 750, jak i litr może być w takim malowaniu. Taki kotek, egzotek. Ale do brzegu Krzysztof. Dlaczego GSX-R 750? W naszej stajni mamy 250 Zeberkę, mamy ZX4RR Żyrawki i ja chciałem mieć motocykl, który będę mógł zgruzować. W sensie, wiem, że to źle brzmi, ale chciałbym mieć motocykl, którego nie będę się bał przewrócić. Wcześniej był Hypermotard, który był taką lalką, że nawet pojawienie się na nim jednej rysy powodowało u mnie na tyle wysoki poziom wzruszenia, że łzy leciały mi wręcz na plecy. GSX-R, którego nie szukałem zbyt długo, co też mnie zaskoczyło, bo z reguły motocykla szukam pół roku, pojawił się nagle, znikąd i był w takim stanie, jakim chciałem mieć, czyli mamy piec i skrzynię oraz zawias, który jest w mojej ocenie, a ISM pewnie się wypowie, jak go odstawimy do serwisu, jest w bardzo dobrym stanie. Słabym elementem są hamulce, ale to jest kwestia GSX-erów i tego, że mamy zaciski Brembo, o czym za chwilę będę mówił, i pompę Nissina, która to pompa potrafi robić przykre rzeczy, więc będziemy walczyć z tematem. I chciałbym, żeby motocykl był trochę porysowany. I tak się złożyło, że pierwszy, który oglądałem, i to jest pierwszy GSX-R, który oglądałem, spełniał wszystkie kryteria. Dodatkowo jeszcze poprzedni właściciel zabrał go do Mototuna, została wgrana mapa, która powoduje, że żyga marchewami ognia, co dla mnie jest odrobinę wieśniackie, ale sprawia mi dużo radości, więc powiedzmy odnajduję gdzieś też w tym jakiś fetysz, który może być interesujący. I teraz, czym jest GSX-R? GSX-R jest motocyklem sportowym. Jeżeli któregoś pięknego dnia, jeżdżąc waszym nakedem, cruiserem, chopperem lub jakimkolwiek innym adventurem, zapragniecie tego, żeby można było zejść na kolano i to będzie cel waszego istnienia, to łatwiej będzie to osiągnąć na motocyklu sportowym, a trochę trudniej na waszym, chociaż wcale nie okaże się to niemożliwe, bo już widziałem GS-y na kolanie i sam potrafiłem na kolano zejść Gladiusem czy MT-07. GSX-R i wszystkie motocykle sportowe
będą też obarczone pewnym problemem. Problem polega na tym, że dystans pomiędzy kierownicą, kanapą a podnóżkami jest tak zbudowany, żeby być wklejonym w motocykl i od razu być w pozycji do ataku, no bo to jest motocykl sportowy i on chce się ścigać i on rzeczywiście jest motocyklem, który będzie chciał te pazury pokazywać, będzie na dłuższy dystans, jeżeli ktoś koniecznie chce robić turystykę, mniej wygodna. Bo nie chciałbym, żeby pojawiły się głosy, że tym motocyklem nie da się pojechać w daleką trasę, bo każdym się da i nie jest to jakiś duży problem, ponieważ zamiast zaślepki, która tutaj symuluje karbon, taki carbonium bez sensu, można sobie dokupić zestaw do montażu kufra, jakby ktoś bardzo chciał. Jakby tworzenie motocykla, którym on nie jest, ale z drugiej strony zabranie czegoś ze sobą nawet na tor byłoby czymś przyjemnym. Gdybyśmy go porównali do 600, to 148 koni 750 kontra 125 koni 600. Niby mała różnica, ale dla takiej osoby jak ja, ten zapas mocy w tej samej geometrii i tylko 3 kg cięższy motocyklu daje dosyć duże pole do popisu. Plus do tego mamy zamiast 67 Nm mamy 86 Nm, czyli mamy bardziej użyteczny zakres roboczy, bo tak naprawdę ten motocykl ma być moim daily i ja tym motocyklem jeżdżę codziennie do robo albo ewentualnie załatwiam sprawy na mieście i ostatnio jakby kupienie do tankbaga całego obiadu też musiało się wydarzyć, więc jazda z plecakiem stała się dla mnie teraz rzeczą normalną, bo kufrów już nie będzie, ale dalej. Pomiędzy 600 a tym motocyklem tak naprawdę większych różnic nie ma. Cała magia jest w piecu. 4 gary w rzędzie, które to kręcą się do znaczy czerwone pole zaczyna się powyżej 14 000 obrotów. Od dołu ten motocykl do 3000 obrotów na pierwszym biegu jest na tyle nerwowy, że okazało się, że na placu do Gymkhany dużo lepiej jest jeździć na nim na dwójce niż na jedynce. Co na przykład w motocyklu, który jest w naszej stanie, czyli ZX4RR, która jest 400, jedynka jest dużo mniej agresywna, pomimo tego, że motocykle różni tylko 1 kg masy różnicy, no to oczywiście jest bardzo duża dysproporcja w mocy. Więc nie jest to motocykl, który jest grzeczny, miły i sympatyczny. To jest motocykl, który chciałby pozabijać wszystkich miękkich w okolicy i tak naprawdę ten układ białkowy, który steruje, zawiaduje manetką gazu, jest najważniejszy. Nie ma tutaj niepotrzebnych systemów, które mogą Was rozpraszać, takich jak ABS, kontrola trakcji, kontrola podniesienia koła, czy jakikolwiek komputer, który będzie czuwał nad Waszym bezpieczeństwem. Jest to motocykl, który jest na tyle surowy i spartański, na ile tylko może być. Suzuki w 2011 roku wpadło na genialny plan i wprowadziło do tego modelu bo to nie są mapy, są dwie prędkości otwarcia przepustnicy, czyli reakcji na gaz. Motocykl, jak przykręcacie kluczyk, nawet nie wyświetla tej informacji, ale włącza się na tej najmocniejszej, najszybszej. Znaczy tej szybszej, bo są tylko dwie. Jeżeli będzie padał deszcz albo będziecie na obiekcie, który będzie wymagał mniej jadowitego gazu, przełączacie się na prędkość przepustnicy B. Z tego, co ja zauważyłem, na takim obiekcie jak Modlin zdecydowanie przyjemniej jeździ się na tej słabszej mapie, na tej wolniejszej, ponieważ tam jest dużo ciasnych zakrętów i ta reakcja na gaz, pomimo tego, że to jest motocykl tylko 750, żaden litr, to jest już na tyle sroga, że tylne koło wcale niekoniecznie chce się przyklejać do asfaltu. Więc jeżeli jesteście motocyklistą, który szuka motocykla edukacyjnego, to niekoniecznie GSX-R 750 będzie dobry na początek. Ja bym sugerował na początek jakąś 400, ponieważ w naszym kochanym kraju jest tylko jeden obiekt, który nazywa się Poznań, gdzie moglibyśmy przejść na mapę A i w ogóle nonszalancko nawijać w gaz, oczywiście w ramach swoich umiejętności i pozdrawiam wszystkich trenerów, którzy by czuwali nad takim pacjentem. Gdybyśmy teraz porównali go do modelu poprzedniego, dlaczego chciałem mieć model 2011+, Final Edition? Dlatego, że zostało zmienionych dużo rzeczy. Piec został ten sam i to jest duża zaleta. I ja bardzo chciałem ten piec i bardzo chciałem mieć tą skrzynię biegów. Do tego zaraz dojdziemy. Ale poprzedni model ma inne zawieszenie. Tu mamy zawieszenie Showa i mamy hamulce Brembo, czyli mamy układ, który zawiaduje przyklejeniem do asfaltu, który jest już na tyle rozwinięty, że można w nim regulować wszystko. I możemy sobie regulować w tym zawieszeniu co tylko chcemy. Jeżeli chodzi o hamulec, o którym wspomniałem wcześniej,
to mamy hamulce Brembo połączone z pompą Nissina i to jest słaby element tego motocykla i nie będziemy tutaj mówić, że to jest najlepszy motocykl świata, bo każdy motocykl ma swoje problemy i problemem GSX-R 750 i tak naprawdę GSX-R 600 i chyba nawet litrowego jest to, że pompa Nissina potrafi się przycinać, zapowietrzać, robią się z nią dziwne rzeczy, natomiast heble są super jadowite i zatrzymują ten motocykl w miejscu, tylko trzeba dbać o te hamulce i mieć na uwadze to, że raz na jakiś czas trzeba zrobić w nich rewizję. Kiedy macie pojazd, który nie idzie na kompromisy, to wy w swoim serwisie musicie mieć świadomość tego, że jeżeli coś zrobicie za późno, nie tak lub nie zrobicie, to jest duża szansa, że się na was zemści, a bardzo cienka linia prowadzi między brakiem, słabymi hamulcami, a tymi osiągami. Więc jakby dbajcie, najważniejszy układ w motocyklu, tego właściwie każdym, to układ hamulcowy, więc będziemy dużo tutaj w ISM pozdrawiam, dużo będziemy wkładać pracy w to, żeby układ hamulcowy był jak najbardziej sprawny. Względem poprzedniego rocznika, w sensie generacji nazywanej K, bo to jest generacja L, zmienił się również układ wydechowy. No to, co tutaj widzicie tak naprawdę to jest Yoshimura Edition w malowaniu MotoGP, więc ten układ wydechowy nie ma nic wspólnego z seryjnym, ale układ wydechowy ograniczył moc tego motocykla, czyli wszystkie, które będą miały literkę K na początku, będą miały 2 konie więcej, a te, które będą miały L, będą miały 2 konie mniej, chyba że pójdziecie sobie na full wypasie, zmienicie cały układ wydechowy, to konie wrócą do stajni. To, co się zmieniło, oczywiście widzicie na pierwszy rzut oka, to są owiewki, ale to kwestia stylistyczna, każdemu wedle potrzeb. Do mnie na przykład one w jakiś sposób przemawiają, chociaż nie było to dla mnie najważniejsze, ponieważ wiedziałem, że te owiewki będę prawdopodobnie docierał zewnętrznie również. Względem rocznika, znaczy generacji K, został dodany również amortyzator skrętu i to nie byle jaki, bo taki, który jest sterowany elektronicznie. Motocykl z takim kątem wyprzedzenia główki ramy, w sensie z takim kątem główki ramy, może powodować takie zjawisko, które nazywa się shimmy i to zjawisko niestety jest na tyle niefajne, że w momencie, kiedy będziemy wychodzić z zakrętu i pojawi się kolejna lub posadzimy motocykl z latania na gumie niechcący lub specjalnie i nie trafimy dokładnie centralnie w osi motocykla, kierownica wejdzie w pewien rezonans, zacznie łopotać, aż w końcu motocykl nam się wycyrtoli. A z amortyzatorem skrętu mamy do dyspozycji jakby 2 dodatkowe funkcje. Pierwsza jest taka, że przy małych prędkościach amortyzator daje nam pełną możliwość pracy kierownicą, a kiedy prędkość jest większa, usztywnia nam pracę kierownicy i będzie kontrolował to, czy ta kierownica będzie życzyła sobie nam wpadać w łopot. Ostatnią chyba zmianą i ostatnią różnicą pomiędzy poprzednią generacją jest sprzęgło antyhoppingowe. Czyli jeżeli będziemy zbijali biegi i któregoś dnia przestrzelimy jeden bieg za dużo, to sprzęgło antyhoppingowe zawiaduje tym, żeby tylne koło nie wpadło w poślizg w wyniku zbyt niskiego biegu. To się bardzo przydaje na takich obiektach, gdzie tych biegów się dużo zbija, czyli na niewielu w Polsce. Najważniejsze, najpiękniejsze i najwspanialsze i to, co tak naprawdę pragnąłem mieć, to jest piec i skrzynia, jaką GSX-R od bardzo dawna udoskonala. To nie jest zwykły piekarnik ze zwykłą skrzynią biegów. Jest to narzędzie, które ma bardzo dużo sportowego charakteru, a przy okazji jest zarąbiście pancerne. Jest to jedna z cech, która dla mnie była ważna, bo to, że owiewki się porysują, to, że ja się tym motocyklem pewnie przewrócę, to, że on nie będzie tak ładnie estetycznie już wyglądał, więc zapamiętajcie ten film, to nie świadczy o tym, że ten motocykl nie będzie jeździł. Prawdopodobnie ten piec przeżyje wszystkie te owiewki, które są, albo prawdopodobnie będziemy mieli kolejne komplety tych owiewek. I to jest fenomen. To jest coś, co daje mi ogromną frajdę z jazdy. Natomiast jest jedno ostrzeżenie. Po pierwsze, motocykl na pierwszym biegu jest w stanie już zabrać Wam prawo jazdy. Jesteśmy w stanie rozpędzić się na pierwszym biegu do prędkości, które są już dosyć mocno absurdalne. Oddawanie mocy tego motocykla jest, nie mówię, że przerażające, ale jest na tyle mocne i na tyle musicie być świadomym motocyklistą, że dobranie właściwego przełożenia do manewru, który chcecie wykonać i szybkości, w jakiej chcecie zmieniać tą prędkość, powinno być już zakodowane w Waszym rdzeniu kręgowym, ponieważ jak Was poniesie, to konsekwencje będą już srogie. Myślę, że między innymi dlatego tak trudno znaleźć jest motocykl sportowy, który ma więcej niż 10 lat. Dlatego, że większość użytkowników tego motocykla nie ogarnia kuwety i te motocykle po prostu mają krótkie życie, bo są gruzowane. Dodatkowo
Bardzo silna redukcja masy, jaka jest położona na motocykle sportowe, powoduje to, że te motocykle źle znoszą upadki i źle znoszą takie traktowanie, że się na przykład wlatuje w krzaki, w drzewo albo wpada do rowu i te ramy niekoniecznie dają sobie z tym radę. Dobrze, że są oczywiście odkręcane elementy i tu zarówno czaszę, jak i subframe możemy odkręcić i wstawić sobie nowy. Jest jedna cecha tego motocykla, która przerosła moje oczekiwania i jest jedną z najfajniejszych cech, jaką znalazłem w ogóle w motocyklu, jakim jeździłem, a jeździłem bardzo dużą ilością motocykli. Jest to skrzynia biegów GSX-R. Wydawać by się mogło, że to proza życia. Po prostu jeździmy i po kolei wbijamy wszystkie biegi, walimy ze sprzęgła, motocykl leci na gumę i wszystko jest cacy. To, co w tym motocyklu jest szokujące, to jest to, że kiedy jeździmy nim codziennie, możemy trzymać zakres obrotów, który jest dla nas najbardziej optymalny lub ten, który będziemy chcieli wykorzystywać. Jeżeli chcemy zmienić bieg, to kładziemy nacisk na dźwignię. Na przykład chcemy zmienić bieg do góry, czyli podciągamy nogę i opieramy ją o dźwignię zmiany biegów. Po czym odpuszczamy na chwilę gaz i bieg wchodzi sam. Jest gdzieś tak za każdym razem i nawet przebicie z 1 na 2 jest w ten sposób wykonalne, tylko musi być określona ilość obrotów. Jest to najbardziej precyzyjna, najbardziej dokładna i najbardziej fajna skrzynia biegów, z jaką miałem kiedykolwiek do czynienia. I na początku, jak myślałem o zakupie tego motocykla, to myślałem, że quick shifter będzie dla mnie rzeczą, która będzie konieczna, ponieważ odwinięcie gazu i wbijanie biegów jest bardzo fajnym uczuciem i zwłaszcza jak się motocykl sportowy, fajnie by było trochę z tego pokorzystać. A teraz jestem mocno się nad tym zastanawiam, czy w ogóle jest w tym sens. Tak samo redukcja biegów. Możemy lekko przegazować, nawet nie wciskając sprzęgła. Kiedy prędkości w skrzyni biegów się zrównują, bieg w dół wchodzi bez naciśnięcia sprzęgła. Tak naprawdę sprzęgło potrzebne jest w tym motocyklu tylko do ruszania i on nie potrzebuje żadnych systemów. No, dla mnie jest to ciężki szok. Fajnie było, gdybyście mogli sprawdzić, natomiast ginący gatunek, ciężko znaleźć egzemplarz w dobrym stanie. I na koniec kilka ważnych faktów na temat tego, jak mi się tym motocyklem jeździ. Na moim poziomie umiejętności. Dzień pierwszy. Jedziemy sobie na plac gymkhanowy, pozdrawiam chłopaków z Bemowa. Wjeżdżam na tor, na którym wjechałem każdym motocyklem, jaki miałem, czyli mamy i Gladiusa, i pożyczonego MTK, i ZX4RR, który idealnie tam się wkleja, no i mamy CBR 250 i tymi motocyklami plac gymkhanowy jeżdżę prawie z zamkniętymi oczami, potrafię zejść na kolano prawie każdym z tych motocykli na placu, a GSX-R okazało się, że na tym placu się nie mieści. I ja byłem mega rozczarowany i sobie myślę, Jezu, wydałeś tyle hajsu, gościu, i teraz nie ogarniesz tego motocykla, jaka wiocha, wstyd i karamba. Po paru godzinach jazdy na tym placu byłem już zdesperowany i nie do końca wiedziałem, co zrobić. I tu lekcja pana Hermesa, bardzo dziękuję, Hermes Racing. Konsekwencja w popełnianiu błędów to jest utrwalanie błędu. Jeżeli coś ci nie idzie, musisz wprowadzić jakąś zmianę, która ten układ rozwali i będziesz mógł go złożyć na nowo. I ja zbiłem 2 na placu. I kiedy ten motocykl dostał trochę prędkości, okazało się, że on wtedy zaczyna jechać tak, jakby jechał wolniej. Okazuje się, że GSX-R przez swoją konstrukcję i to, jak został wymyślony, nie do końca chce kłaść się bardzo nisko, kiedy jedzie bardzo powoli. Motocyklami, które mają geometrię bardziej zbliżoną do Nakeda, łącznie z ZX4RR, który skręca właściwie jak Naked, można zejść na kolano, jadąc na drugim biegu z prędkością 20 km na godzinę i odwijając gaz podnieść motocykl. GSX-R-em nie potrafię tego zrobić. Natomiast jeżeli wbijam 2 i jadę szybciej, to jest mi dużo łatwiej. I drugi szok. Kolejny dzień posiadania GSX-R-a. Witamy na torze Modlin. Hello chłopaki, cześć, cześć, to jest mój nowy GSX-R, a teraz będziemy robić kolano. I kurka, kolejny dramat. I znowu, Boże, co to będzie wiocha taka, nie ogarniasz kuwety. No, wjeżdżam na ten tor i nie jestem w stanie zrobić kolana. Okazało się, że rzeczywiście motocykl potrzebuje jechać szybciej. Ale już wiedziałem to z placu. Kiedy wbija się kolejny bieg lub jedzie się z większą prędkością, ten motocykl zachowuje się lepiej. I to jest ostrzeżenie dla wszystkich tych, którzy chcieliby ten motocykl mieć. To nie jest motocykl dla wszystkich ludzi. Może jest i dla starych. Ważne jest to, żebyście mieli zakodowane to, że to jest narzędzie do ścigania się. Zaprojektowane, wymyślone i udoskonalane, trudne słowo, przez kilkadziesiąt lat tylko po to, żeby walczyć z Hondami, Kawasakami, Ducatami i innymi motocyklami, które to są również bezkompromisowe. Dlatego używanie tego motocykla na co dzień jest możliwe. Jeżeli tym motocyklem dalekie trasy,
jest możliwe, ale żywiołem, w którym on spełni się najbardziej, jest tor wyścigowy. I jeżeli nie macie w planach tego, żeby rozwijać się w tą stronę, to każda inna droga będzie dla niego kompromisem, w którym musicie się zgodzić, jeżeli tam pójdziecie. Ja oczywiście będę ten motocykl używał na co dzień i będę nim jeździł w długie trasy i będę robił co tylko będę chciał, ale dzięki temu, że pojawił się on w naszej rodzinie, w naszym domku, moja edukacja motocyklowa na tym właśnie polu, które mnie interesuje najbardziej, czyli na powiedzmy małych torach wyścigowych, na obiektach zamkniętych, gdzie będzie można trochę nonszalancko sobie polatać. Mam nadzieję, że pojawi się tu klatka i będziemy go zabezpieczać oczywiście, także to nie jest gruzowanie dla gruzowania. Radość z jazdy motocyklem dla każdego z nas jest w innym miejscu. Dla mnie na dzień dzisiejszy jest to w technice jazdy i na poziomie, na którym jestem, motocykl, który nie ma systemów, które mi pomagają i motocykl, który dodatkowo jest mocno bezkompromisowy i ma tą geometrię, daje mi możliwość korzystania z wachlarza umiejętności, które pozyskuję od trenerów. Pozdrawiam wszystkich. I prawdopodobnie będę musiał się nim przewrócić. Zresztą planowałem to robić już CBR 250, która stoi tutaj obok. A absolutnie jestem daleki od tego, żeby walić się ZX4RR, chociaż ona jest fenomenalna, fantastyczna. I w tych właśnie miejscach, o których mówiłem, ona spełni wszystkie moje oczekiwania, bo ona jest na poziomie moich umiejętności, a ten motocykl trochę ten poziom umiejętności przerasta. Ale zawsze, żeby rozwijać się, trzeba wyjść ze strefy komfortu. Nie ma innej drogi. Więc motocykl piękny, wspaniały, unikalny, jest trochę jak dziewica lat 40, w sensie to jest tak, że bardzo trudno taką znaleźć. Udało się. Teraz musimy tylko zadbać o to, żeby jak najmniej strat w niej było w momencie, kiedy Krzysztof i jego edukacja pójdą w złą stronę. Plus do tego musimy zadbać o wszystkie układy i systemy, które w nim są, a nie ma ich zbyt wiele, więc mam nadzieję, że nie będzie to okupione jakąś ogromną ilością wydatków. I do zobaczenia na trasie lub do zobaczenia na jakichś fajnych torach, obiektach oraz na placach, gdzie będę starał się robić wszystko, co mogę, żeby się bardzo spocić i cieszyć się z jazdy motocyklem, czego również i Wam życzę. Pozdrawiam. Pa, pa. Epilog. Moi drodzy, jesteście pewnie mocno zdziwieni tym, że w filmie nie wystąpiła żyrafa. Żyrafa nie wystąpiła z kilku powodów. Po pierwsze, była nieumalowana i trzyma kamerę. Po drugie, motocyklem jeździła niezbyt wiele, ponieważ jest na tyle zafascynowana kawą ZX4RR, że właściwie trudno ją zerwać z tego motocykla i faktycznie ten motocykl na tyle jej pasuje, że może nim jechać w nieskończoność, ale jeżeli chcecie znać jej zdanie na temat motocykla, to można je zawrzeć właściwie w jednym określeniu. Kiedy zsiadła z niego, kiedy pojechaliśmy naszą standardową trasę, powiedziała coś, co następuje, uwaga, cytuję, no, rozczarowując. Także gdybyście chcieli znać zdanie żyrafy, to na dzień dzisiejszy, no rozczarowana jest tym motocyklem. Pozdrawiam. Pa, pa.